Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowaniem. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. Obawiam się, że to nie będą wakacje, tylko ostry wpier. Ale próbujemy. Nowe doświadczenia, nowa nauka. Musimy trochę spróbować piasku w oczach. Słuchaj, nie słuchaj go, to nieprawda. Mamy tak, łopatę, będziemy babki robić z piasku. Mamy foremki, mamy trapy, nie mamy podnosika, w sumie, ale będzie zabawa, kurde, nowe wyzwania, nowe tereny. Ty, ja po piachu nigdy nie jeździłem takim, ty chyba też nie? Nie, ty byłeś na wakacjach, to jeździłeś na kładzie. Jeźdź na wielbłądzie, wiesz? Hej, przygodo. Próbujemy. Pierwszy raz na innym kontynencie. Zobaczymy, jak ten piach smakuje. Ed strasznie chce na tym piasku spróbować. Ja tak nie do końca jestem przekonany, czy to jest nasz kierunek. Ale obiecałem mu, że spróbujemy, zobaczymy jak to, z czym to się je i jak to smakuje. Trochę się boję tych wyn. Nawigacji się nie boję. Myślę, że będzie prostsza niż na tych wygibach breslawowych. To jest Bartek? O nawigację chodzi, będzie patrzył na szczyty gór i jechał na najbliższą palmę. Na wschód, kurde, na wschód. Nie, wszyscy tam straszą, ale jak rozmawiałem z doświadczonymi zawodnikami, to mówią, że na Breslau jest gorsza nawigacja niż tam na pustyni. Powiem wam po rajdzie, czy mieli rację. Najgorzej, że fizycznie czuję się słabo, jestem chory, katar, gardło zawalone, trochę jak zwykle przed rajdem miałem maraton niedospany, nie mogę wrócić do normalności, może na promie się uda trochę odpocząć. Tak, na pewno. Bartek dzisiaj w dobrym humorze. Ciśniemy, próbujemy, trzymajcie kciuki. Jeszcze dobrze nie wystartowaliśmy, a już się akcja dzieje na kampie, na promie, nie na kampie. Alternator za 300 euro, tak? 670. Ile? 670 euro. Tyle to nie. Tyle. Pokażę ci rachunek? Większa moc od razu. Ty, no dzieje się, co? Ja nic nie widziałem. W ogóle opowiadaj. No ja ściągałem normalnie przez Powiem ci ten. tak, pierwszy OS to był na odprawie po zjeździe z promu. Masakra. Nikt nic nie wiedział, serio, i zajęło nam to, nie, ze 2 godziny, nie? Lepiej, kurde. Ze 2 godziny, bo mamy karnet ATA na sprzęt, więc to doszło też dużo czasu na to. Ale serio, bardzo pomocni ludzie, serio, oni tu są wychillowani i pomocni, ale sami nikt nie nic wiedzą, o co chodzi. Oni wiedzą, o co chodzi, tylko że specjalnie nie wiedzą, bo wiecie, oni tam by chcieli, żeby te 20 euro, 30 euro im dać. Ale przeszliśmy przez to i teraz będzie z górki. Teraz już nie będzie w ogóle łatwo będzie, nie? Tak. Teraz już łatwo będzie. Jeszcze musimy dojechać. Teraz tak, ani nie mamy Wi-Fi, nikt z nas nie ma internetu, bo tu jest bardzo drogi Tym się internet. kurwa lepiej nie chwal, bo też powinniśmy dawno mieć. No i trochę popełniliśmy błąd, trzeba było nie imprezować i nie mamy internetu, więc nie wiemy jak dojechać, mamy 200 km do hotelu i no mała zagwózdka, ale damy radę. Nie takie rzeczy się robiło. Generalnie to jesteśmy po 4-dniowej podróży z Włoch do Tunezji. Była całkiem przyjemna, dużo się działo, bo prawie 30 godzin na statku, więc wiecie sami, zapoznania, nowi ludzie, nowe twarze, z każdym trzeba herbatki się napić, tu kawkę i tak minęło. Ty herbatkę pij. Tak minęło trochę tego czasu, ale fajna przygoda. Wyspałeś się. Wyspałeś się, jak ja cię kręcę. No i wcześniej jeszcze 14 godzin autem, nie? Z Polski 14 godzin autem, tak. No i teraz mamy 200 km do celu. Myślę, że to nie będzie łatwe, tym bardziej, że nikt z nas nie ma mapy zainstalowanej, a internet kosztuje 4 zł za megabajt, więc strach włączać. Tyle sobie. Czyli ogólnie 14 godzin autem z Polski do Włoch, później 25 godzin promem z Włoch do Tunezji, do stolicy i teraz jeszcze tylko 200 km do jakiego, Łukasz, miasta? Monastyru. Monastyru, tam mamy hotel, no i planowo jutro rano powinien odbyć się rajd. Za nami bez świateł jedzie.
Zapomniałem wyłączyć. Oszczędza akumulator. Tu się w ogóle zatrzymałeś z mniejsze Rafał, widziałeś? Jako druga, zobacz, tam. Nie, ale Łukasz, ludzie w sumie przyjaźni, nie? Mimo, że Meksyk na tym. Przyjaźni! Mimo, że Meksyk był na porcie, to ludzie bardzo Nie, pomocni. ja tam nie odczułem, żeby chyba powiedział, że dalej czy coś, nie? A, nagrywasz? Starali się pomóc. Generalnie widać, że się bardzo starali pomóc i byli bardzo przyjaźni. I myślę, że to jest dla nich chleb poprzedni, że oni tak mają codziennie po prostu, wiesz, tu jednak dużo ludzi się przewija, bo to jest kraj turystyczny, więc myślę, że tutaj tak jest codziennie po prostu, nie? Tych aut offroadowych też pewnie masa tutaj płynie, bo tu ludzie jeżdżą na wyprawy sobie offroadowe, bo wbrew pozorom jest spoko, bo dojeżdżasz sobie do Genui czy do jakiegoś innego portu, przepływasz 30 godzin i możesz sobie jeździć po całej Tunezji, po plażach, po wydmach, wszędzie, więc chyba najlepsza opcja niż Maroko, dla nas Polaków przynajmniej, jest po prostu dużo bliżej, nie? I tańsza i lepsza, tak? No i chyba tańsza też. Na pewno musimy zatankować. Mamy pół zbiornika baku, 2 godziny do celu, 170 km. Szkoda, że jest ciemno, bo mało zobaczymy. Wydaje Ale jest pięknie, nie? Wydaje mi się, że to jest ładne miasto. Ale niestety nie za wiele zobaczymy. No jakby dla mnie największym utrudnieniem było to, że masz kilka kolejek, kilka rodzajów dokumentów, które musisz mieć ze sobą. Dodatkowo musisz mieć internet, bo bez internetu nie wejdziesz, chyba że strażnik, który nam akurat pomógł udostępnić Ci internet i będziesz mógł wypełnić formularz, który też nie jest po polsku ani po angielsku, tylko po ichniejszym języku, więc no, było trochę trudności. Dla osoby, która nie ma internetu, telefonu, jest starsza, no to można tam spędzić trochę czasu. Ale Problem ogólnie... jest taki, że oni po angielsku mało mówią, nie? Tak, no po angielsku było się dosyć trudno dogadać, tam co 7 słowa rozumieli. No ale jak się uśmiecha i gdzieś tam się przypilnuje strażnika, żeby do Ciebie przyszedł i podbił Ci, co masz mieć podpisane, to jest spoko. Deszcz pada? Będziemy, tak? Tak, deszcz pada. No nie wierzę. Przyjechaliśmy tutaj, ja już byłem teraz w Chorwacji tydzień temu, na rajdzie też padał deszcz, może chociaż tu by nie padało. To będzie fajnie. Ale ty, jest 23 stopnie Jedziemy na basen. i jest godzina już 20:45. Karol, wziąłeś kąpielówki? Wziąłem. Ja też wziąłem. Ja nie Czekamy na wziąłem. basen, jest basen. Znaczy mam spodenki. skoczysz bez? Spodenki mam. Skoczysz? بالي حبك انت مغلبني معذبني انا جاي اقول لك ارجع اسمع انا كل مره تهرب قرب على ايه No dojechali, ale trasa fajna, bardzo fajnie zleciała szybko. Fajne mają drogi dosyć, umieją jeździć, mimo że jeżdżą bez świateł, tak bezpiecznie. Ale dojechaliśmy na miejsce i będziemy się ścigać. Zajebiście. Przegięliśmy tym razem. 4 dni. Wypluty jestem na maksa. Na granicy hardcore. Meksyk po prostu. To co się tam działo, to nie widziałem jeszcze takich rzeczy. Mieliśmy jechać do Tunezji, a nie do Meksyku, nie? No, trochę grubo. Dużo jazdy, prom, dużo czekania w kolejkach i na odprawę promu i po zjechaniu z promu. No, nie będę miał miłych wspomnień z tej podróży, ale będę miał co wnuczkom opowiadać. Nie chcę mi się z tym O czym tak Bartek myślisz? Nie chcę mi się z tą gadać. Denerwujesz mnie od całego wyjazdu. Kiedyś zobaczyłem, to powiem, o ja, znowu kurwa jest Łukasz. Taki smutny jesteś. Krzysiek wypił mi po drodze ostatnie piwo, wiesz? Wiozłem sobie, całe 4 dni wiozłem, że sobie w fotelu wypić po przyjeździe i wypił mi po drodze. Jeszcze mówi, że ja powiedziałem, że możesz, może. Powiedziałem, udław się. Jak lot? Jak to lot. Dobrze, że było tyle samo startów, to lądowań. A tak ogólnie to zmęczeni. 4 rano, a w zasadzie nawet 3 pobudka. No i co? Przesiadki, spanie w małym samolociku, no ale jesteśmy tu i walczymy. Wiesz co, straszny brak snu. Właśnie 2 godzinki kimnąłem sobie. I jestem na razie taki nie wiem gdzie jestem. Jestem wyrwany z kontekstu na razie, bo 2 godziny kimałem i staram się szybko skupić, żeby zrobić to co mamy zrobić i żeby znowu pójść spać, żeby jutro głowa była głupio powiedzieć trzeźwa, bo nie chodzi o to, że jestem pijany, ale żeby była skojarząca, kurde. Już trasa się zmieniła, słyszałem. Trasa się zmieniła, bo podobno droga do miasta, do którego mieliśmy jutro jechać,
biegła przez jakieś koryta rzek i jeziora, a spadły duże deszcze i są to teraz to rzeki, a nie koryta rzek. Więc coś tam manipulują przy trasie, ale to na porannej odprawie będziemy wiedzieć. A teraz szykujemy się. Jak tam jechać? 317 km ponoć stąd. O, Jest następny hotel, 5 godzin trzeba liczyć, żeby tam dojechać. fajnie. Właśnie się dowiedziałem. Zostałem obudzony ze snu i przekazana mi wiadomość, kurna, co. Ale mówisz o trasie, czy o dla samochodów normalnie? 110 km. Po drodze, tak? Nie, 110 km. To jest jakby odcinek. A, okej. Potem jest dojazd. Okej. To tylko 110 jutro? No bo to jest taki prolog. Okej. A miało być 500, ona mówiła, że 500 cały czas. Jak dodasz ten dojazd, to może nie będzie 500. To rajd miał mieć 2700, to okaże się, że będzie 1700, a 1000 będzie dojazdu. Prolog to był na odprawie. Bo tam kurwa na promy. Co, nie podobało ci na odprawie? Fajnie było. Fajnie było. No zajebiście. Nie, teraz tylko wypieszczać. To widzieliśmy cię jak płyniesz kutrem obok? Co ty tam już się napiłeś i najadłeś na tym statku? Że on na oponie od 30 napierdala. Choroba morska mnie. Dzień doberek. Wyspane? Co robione? Wyspane? Nie no, wyspany. O 5 godzin złapanych łącznie. W 2 seriach 2 i 3 godziny. Takich zajebistych mamy Zaraz właśnie przydam się opieprzyć, tego nie robić przy ziomków do wsparcia. Przy kamerze, przy kamerze. Paliwko, co? No właśnie paliwko, no chyba jest zatankowany, to po co mam jechać teraz? Nie jest zatankowane, a nie byliśmy na treningu? Nie, Gdzie jest twój pilot w ogóle, się pytam ja? Podobno tam. Podobno. Nie widziałeś go? Co tu się dzieje, Bartek? Co tu się dzieje? Jak dzieci. To masz jakąś taką specjalną torbę teraz na przetrwanie? Jest obowiązek wzięcia ze sobą Mogę jebnąć torbę? coś w rodzaju survival kit. Mamy kluczyki? Idziemy poszukać. I co jest w tej torbie? No to trzeba dać oraz... Co jest w tej torbie? 2 śpiwory, racja żywnościowa, gogle 2 razy na ewentualną burzę piaskową, zapalniczka ma być i system jakiegoś oświetlenia, najlepiej czołówka z taką opcją mrugającej czerwonej lampki. I takie coś mamy tam. Coś tam jeszcze było, kurwa, nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie będę zaglądał tam, bo kiedy on się może przydać? Wtedy, kiedy się zgubiliśmy i wtedy, kiedy do nas ktoś długo nie przyjeżdża. Albo na przykład jest burza piaskowa, a my się zgubiliśmy i nie mogą latać helikoptery i musimy długo siedzieć na pustyni. To one są potrzebne na ten moment. A jeszcze zapas 5 litrów wody jest obowiązkowy, dodatkowy poza tym, co mamy w camelbagach. Czyli dociążone będzie autko. Ogólnie jest auto dociążone, jakby to nie jest sportowa wersja. Słucham? Ważny telefon. Halo? Proszę o ciszę. Will definitely have better chances for good classification in this event. So, another very important thing to the program change, I say before we go through the other things of the briefing. Jesteś gotowa na przygodę swojego życia? Tak, marzę o tym. O. Jeszcze. No comment. Patrzcie, też wam pokażę, widzicie? To jest palma, nie? Palma jest zielona i ładnie powiewa na wietrze, a tam? Tu o jest Krzysiek i tu jest Bartek. Bartek jest też jak palma, też powiewa na wietrze. Bartek! Bartek! Pomachaj! Jest nasz Arek, Arecki, Arkadiusz. Jak tam, Arkadiuszu? Bardzo dobrze, pozytywnie zaczynamy rajd.
wszyscy podjęliśmy ten challenge i tu przyjechaliśmy. Kosztowało nas to wiesz to. Kosztowało nas to, wiem, wysiłku, czasu, energii, poświęceń. Miejmy nastawienie, że jesteśmy sportowcami. Jeszcze jak czas podróży był fajnym czasem zabawy, ale teraz pierwsze co, to ciśnijmy na to, żeby dojechać do końca. Myślę, że to jest nasz nadrzędny cel, a my z Krzychem się będziemy starali zrobić, żeby udało się nam to jak najszybciej. Ale przyjechaliśmy tutaj po finishera i przede wszystkim po ogromną ilość doświadczenia. Doświadczenia z drogi, ale też doświadczenia organizacyjnego, jak wokół takich rajdów działać. I potraktujmy to sportowo, to znaczy niech każdy z nas bierze odpowiedzialność. A co znaczy brać odpowiedzialność? Odpowiedzialność to jest umiejętność przewidzenia tego, co nikt nam nie powiedział, że się wydarzy. Czyli, że brak odpowiedzialności, ja nazywam to wtedy, kiedy ktoś powie, ale ja nie wiedziałem. No to nie przemyślałeś tego, bądź na to przygotowany. I tak do tego traktujmy i każdy z nas tutaj za chwilę wyrobi się, one się podkreślą nasze role. Bo mamy do ogarnięcia i jedzenie, i picie, refuelingi, spanie, przygotowanie, regenerację, naprawę samochodu, informacje o tym, gdzie mamy kampy, informacje o tym, jak nawigować, jak jechać i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele składowych, które tutaj musimy rozkminiać. Robert Basior jest głównym spinaczem i organizatorem tego, więc pewnie by teraz chciałbym, żeby przyjął zdanie i powiedział, jak to będzie układał, ale trochę zrobię to za niego. Wprowadzamy sobie dwa podstawowe elementy wymiany informacji. 3. Pierwszy to jest, że jemy razem śniadanie. Jak ktoś nie je i tak przychodzi, pije wodę, ale śniadanie jest miejscem briefingowym, gdzie wymieniamy się informacjami, bo każdy z nas ma jakieś informacje i musimy je między sobą wystrzelić. A drugie spotkanie, tak samo zamykamy dzień. Na koniec dnia usiądźmy, przegadajmy, opowiedzmy, co się wydarzyło, co wiemy, co się zmieniło, żeby łatwo nam było planować i ustalać kolejny dzień. I kolejne źródło informacji to jest nasza grupa na WhatsAppie. Możemy mieć kupę niezgodności. A to jest normalna rzecz. Ale jedna rzecz, która jest niedopuszczalna, wyładowanie na siebie złych emocji. Możemy na siebie podnieść głos, po to, żeby powiedzieć głośniej, dobitniej, zwrócić uwagę. Ale niech to będą wzajemne furie na siebie. I też uważajmy, bo to jest zaraźliwe, a same czasami mam tego też mówię, nie na ludzi, ale wkurwiam się na rzeczy, które robię. A wkurwiając się na rzeczy, które robię, i tak zarażam innych złą energią, bo już jestem... I to już jest pewnego rodzaju rzecz, która... Darujmy sobie, wszyscy tu jesteśmy po to, żeby przeżyć jakiś challenge, podbić sobie kurwa pieczątkę, mamy tą, tak? Pierwszą pustynię i pierwszy taki rajd. Starajmy sobie to, że mamy problemy, mamy różnice zdań, ale dyskutujmy, nie pukajmy, nie krzyczmy, nie opierdalajmy się, ale... Skarpeta najlepsze do czyszczenia. Nawilż, żeby lepiej weszło. Ja zawsze dobrze nawilżam, bo bez dobrego nawilżenia się nie pojedzie. Nice. Łowi gorąco, nie? Po Tunezy i Smaży w kask. Czapka mi się przydała. włosy mam. Zawsze to jakaś ochrona. Pierwszy odcinek, traktujemy go, przynajmniej ja jako prolog, kompletnie zapoznanie się z tym, co, jak, dlaczego, po co, więc chyba najbardziej ekscytujący i emocjonujący, jeżeli chodzi o takie, bo jest świeży, nowy. Z każdym dniem będziemy łapali pewnego rodzaju, nie tyle co rutynę, ale obycie, a teraz mamy tego kompletne zero, więc ciekawie, no. Co, ile dzisiaj kilometrów jedziecie? Odcinka ile dojazdu? Dzisiaj zmiany i summa summarum odcinka specjalnego będzie około 150-160 km. Resztę nalawać do hotelu. Tak, bo coś pozalewało drogi, jakieś są problemy. Ale odrobią to potem. Box of team! Let's go. Dobra, jest wylepsza z wepsia. Dobra, jest wylepsza z wepsia.
Pędząc, żeby dogonić chłopaków, trafiliśmy na odcinek, gdzie akurat była dojazdówka. Niestety nie udało nam się złapać ich tego dnia na szybkim odcinku, ponieważ nie byliśmy w stanie za nimi nadążyć. Przed nami jeszcze było kilkaset kilometrów na drugi kamp. Próbowaliśmy spać ich na odcinku, ale niestety nam się nie udało. Jak będziecie chcieli spróbować fajnego jedzenia, to w tej knajpie tutaj u góry. Bardzo dobre. Perfekto. Dobre było? Chłopaki? Dobre było? Dobre było. Także tutaj. Podczas rajdu Phoenix wszystkie ulice główne dojazdowe między miastami zamieniają się w dojazdówki dla rajdówek, więc można spotkać praktycznie wszystkie pojazdy, które jadą w rajdzie, co jest bardzo fajne dla lokalnych ludzi. Stoją, machają, czasami rzucają kamieniami, różnie to bywa w Tunezji. Jak się podoba w Tunezji? Pięknie jest! Ludzie wspaniali, uczynni, w sercach niewinni. Widzę, że Ci się tutaj bardzo podoba. Zostaje. Tu na dłużej? Zostaje. A Tobie, Kuba? Ja bym się to odnalazł, wiesz. Wszyscy się do mnie uśmiechają, machają, czuję się ważny. Kurde, lepiej niż w domu, nie? Nikt Ci pakiersa nie pokazuje. Ja bym się tu odnalazł, bez problemu. Bardzo mi się tu podoba. Całkiem przyjemnie. Wszyscy mili, życie, zobacz, tętni, nie, ludzie nie patrzą się w telefony, bardzo mi tu pasuje. Klimat. To co, zostajemy na dłużej? Zostajemy tutaj. Jedziemy do następnej wsi, gdzie nas przyjmą. No, samochód trzeba wyłożyć na końcu, bo się tlen kończy. Dojechaliśmy, ile? 350 km, no w sumie ile? 5 godzin jazdy, no ale za to dużo atrakcji, bo jednak jazda przez tereny tunezyjskie no, niesie ze sobą taki ładunek nowych doświadczeń, bo u nas no, nie uświadczymy takiej różnorodności, jeżeli chodzi o po pierwsze jak reagują na nas, a po drugie jak nie ma żadnych w zasadzie przepisów ani niczego. Wszyscy biegają po drogach na trzeciego. No ciekawie. Warto zobaczyć. Ale już rozkładamy kamp. A ja już chyba nie chcę być kierowcą. Nie, zajebiście, ja się dobrze czuję, bo ja trochę już po Gruzji pojeździłem, więc jestem wjeżdżony w ten styl jazdy i wiesz, na trzeciego się wyprzedzamy, jest fajnie. Tu jest zoo, ale i tak jest fajnie. Jest Meksyk, nie? Patrz, jechaj do Tunezji, a tu Meksyk. Wiesz co, nie wiemy w ogóle, gdzie mamy stanąć, wjechać. Wiesz co, no był Niemiec taki, ale gdzieś pobiegł i nie pilnował wszystkich, nie? A jak trasa w ogóle? Wiesz co, no niby fajnie, tylko że chyba im się pozmieniało trochę zanim, wiesz, zrobili roadbook, przyszły dziury, przyszedł deszcz i naprawdę są takie zaskoczki, że na przykład kanam wpadł tak, że go nie było widać. Po prostu. Hotel ten. O, spokojnie pojechaliśmy zachowawczo, a wynik wyszedł całkiem spoko, także zadowoleni dzisiaj jesteśmy. Maszyna super. Oby tak dalej. Właśnie dojechaliśmy do
miejscowości Teeuro, nie wiem, może to się inaczej nazywa, ale stoimy na środku ulicy, ale dla nich to jest normalne, to co się dzieje. To, co mnie dzisiaj bardziej zmęczyło, to jechanie lawetą przez ten popieprzony, kurde, kraj. Tutaj ludzie nie dbają o swoje życie i innych. Ale to oni są przyzwyczajeni do tego. Oni są przyzwyczajeni, ale ja nie. Więc sam odcinek specjalny dzisiaj dość krótki, to było 150 km. Fajnie się jechało, chyba 9-10 czas w generalce, 6 w naszej klasie, więc dość dobry początek. Na pewno nie będziemy przyspieszać, żeby czegoś nie urwać, jedziemy swoje. Ale poznanie z Tunezją szalone, chodźcie, odpoczywamy. Patrz, walimy na środku ulicy reportaż i nic nie mówi, a policja stoi obok. Tak. Nie no, chaos, każdy krzyczy, Fajnie. dzieci machają albo rzucają czymś. Kolejny wielki tir się ładuje Nie wiem tutaj. jak on wiedział, bo to jest sypko i grząsko. Dobra. Dużo kamieni, takie kanioniki, takie stare, wyschnięte koryto rzeki. Piachu nie było dzisiaj dużo, ale podobało mi się. Pierwszy raz jesteśmy w takim miejscu. Ładnie poszło. Jestem zadowolony dzisiaj, niezależnie od wyniku, bo tam nie cisnęliśmy, stopowałem Eda, tam parę razy się zakolopował. Dojedźmy, bo zwłaszcza, że widzieliśmy dużo uszkodzonych aut, jedno wypadek, urwane koło. Ktoś tam lekko ranny chyba, bo leżał na ziemi. Stopowałem go, żebyśmy pamiętali, że to pierwszy dzień i to maraton. A mimo tego, że go stopowałem, to wykręciliśmy fajny czas. Jestem bardzo zadowolony. Słabą dyspozycję dzisiaj miałem fizyczną. W nerwach wszystko, duże zamieszanie przed startem. Nie dokończyłem linii do picia. Pojechałem na jakiejś prowizorce. Roadbook, czyli tablet, z którego nawiguję. Dostałem 5 minut przed trasą z nowym pilotem, którego jeszcze nie używałem. I tak było nerwowo. Myślałem, że dzisiaj wyjdzie słabo, a generalnie wyszło fajnie, więc dzień na plus. Oby szło tak dalej. Co myślisz o ludziach tutaj? O ludziach, Łukasz, przyjechaliśmy wczoraj późno w nocy. Część twarzy znam, ale jest dużo też nowych twarzy, z którymi się jeszcze nie znam. O ludziach z Tunezji. A, z Tunezji? O kurde, to jest gruby temat. Gruby temat, byłem w Tunezji kilka razy, ale to co innego jak się jest na wakacjach, siedzi w hotelu, a co innego jak jeździ się tutaj samochodem po ulicach. To jest po prostu szał. No co tu się dzieje, trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Naprawdę, tu są takie akcje i takie rzeczy się widzi na drodze, że no rozkłada na łopat. Witamy Was w drugim dniu Phoenix Rally. Dzisiaj odcinek już po piaskach, typowa Sahara. Około 300 km, chyba 280. Za mną tutaj z tyłu widzicie miasto, które odgrywało ważną rolę w filmie Gwiezdne Wojny. Jest to sceneria, która została zachowana. Ona tutaj robi za atrakcję turystyczną. Sporo ludzi, sporo wielbłądów. Można sobie pojechać, zrobić zdjęcie na wielbłądzie. Oczywiście są też wydmy z tyłu. Takie nie za duże, po których można sobie pojeździć, kupić pamiątki. A ogólnie ludzie bardzo przyjaźni. Widać, że żyją tutaj z turystyki. Także jedziemy dalej.
I zaczynamy nowy dzień ścigania. Dzień numer 2. Niestety awaria łożyska. No hej. Tak to można żyć. Zalogował się. Macie kawkę taką? W kapusie? Show your face! So, what's happened, man? Hello! Co tu się odwaliło? Nie Szyny były złe? Szyny były złe, no. I tory też? Tory też, wszystko było złe. Niestety nie poszło. Brak pokory, chęć zdobycia pierwszego miejsca i Wydma nas pokonała. Ale co, rolka jakaś? No, most został w Wydmie, a my pojechaliśmy dalej. Co ty gadasz? Daj buziaka. Ty mój kurwa szaleńczek. Było dobrze. Za szybko, za dziko. Ty mój szaleńczek. Za dziko, za szybko. Za dziko, no. Tory były złe? I podwozie też było złe. Co będzie, jak wrażenia? No dzisiaj wrażenia inne. Tak jak wczoraj na czubie stawki, to dzisiaj ewidentnie 3 godziny postój, przejazdka na motocyklu. Będziemy na końcu, ale dojedźmy do końca, no już. Zobacz.
Myśleliśmy, że tutaj pędzą bimber, ale chodź ci pokażę coś. Chodź. Instrybutor. To jakiś nowy model. Tak. Nowy model. Nie trzeba... Ale tutaj dużo takich mają. Dużo. Co kawałek. Pije się kompocik. Tu jest sitko, żeby przemieliło. I elegancko tankujemy. Dziwny kolor ma to paliwo, ten diesel. Ale na szczęście przyjechaliśmy Toyota Hilux, a one lubią takie paliwo. Nic się nam nie wydarzy. Jest co podsumowywać, bo jechaliśmy i staliśmy na 30 km dzisiejszego odcinka. On był podzielony na 3 etapy, między każdym etapem były neutralizacje. Na pierwszym odcinku zajebiście zaczęło, kurde, bardzo szybki odcinek, non-stop jechaliśmy pierwsze kilometry V-Maxem i odkryliśmy ma 140 V-Maxa, nie 130, nie wiem, ale dobra, no fajnie, mega. Wjechaliśmy w pierwsze wydmy, ale ubity, twardy piach. I tam przy niewielkim nawrocie, szukając waypointa, skręcając w prawo, chrup, ktoś w kole. Myśleliśmy, kurde, guma. Ale wychodzimy, patrzymy, 4 gumy są, a urwaliśmy. No i zaczęła się atrakcja, która trwała ze 3 godziny. I jak mamy części, naprawiliśmy się i pojechaliśmy dalej. 3 godziny w plery, a potem już jechaliśmy non-stop, maszyna bez żadnych problemów, bo szybkie odcinki. Może parę takich było technicznych, ale wszystko szybko. No i zrobiliśmy czas, walczyliśmy o to, żeby dokończyć odcinek, bo maksymalny czas na odcinek to jest 10 godzin, a jak go nie zrobisz, to masz 10 godzin plus karę ileś godzin, nie wiem, 3, 4, 5, 6 godzin kary, więc byśmy 16 godzin złapali. A tak jak dojechaliśmy do końca, no to się udało nam zrobić wszystko w 8,5 godziny. Więc jesteśmy 3 godziny od gościa, który dzisiaj wykręcił najlepszy czas. A przy kolejnych 5 dniach nie tyle, że to jest do odrobienia, ale każdemu coś się może stać. Nikomu źle nie życzę. I więc dobrze, no dojechaliśmy, mega zabawa, mega fan, zajebiste widoki. Byliśmy w tych miejscach, gdzie kręcili Gwiezdne Wojny. Zajebiście. To było bardzo szybkie podsumowanie.
super jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Dam ci trochę. No to weź tam masz ciśnienie. To Sebuś jakaś akcja ratownicza? Tak, tutaj nasz kolega z Polski, nie, zawodnik, niestety dopada go bardzo ciężka sytuacja. Tam, żeby Niesamowicie ciężka żeby sytuacja. tylko jeden, No trzech tak, w jednym teamie. Trzech spali w jednym łóżku, nie wiem czy na pewno, ale na pewno w pokoju. Przytulali. I razem zarazili się jednym tym samym wirusem. No przeziębieni. Ale Jesteś chory? może jakimś cudem uda nam się im pomóc, ponieważ mamy witaminkę C, mamy wapno, słuchajcie, mamy parę różnego rodzaju witamin, które im użyczymy i myślę, że postawią się na nogi. Co ci się wydarzyło? Zrobiliśmy sobie karuzelę z Remkiem i spadliśmy z rytmu i już nie pojedziemy dalej. I dobrze, że mamy najlepszych medyków, nie? Koło ciebie. Seba jest w porządku. Same straty. Oj tam. Co masz taką smutną minę? Bo jestem zmęczony. Czemu? Przecież spał w aucie. Ale to ile ja spałem? Pytanie ile w nocy spałem? W nocy spałem mało i dlatego to co robiłem w ciągu dnia to była tylko mała kompensacja braków jakie się nagromadziły w ciągu 4 dni. Zmęczony, bo zeszło ciśnienie po całym dniu. Uczestniczyłeś ze mną w tym dniu, wiesz jaki był. Nie był lekki. Bieganie, wożenie, skakanie, beduini, tankowania na stacjach, na Orlenach tunezyjskich. No, było dużo emocji i w związku z tym jak te emocje schodzą, to z człowieka schodzi też energia. Uszło ze mnie powietrze. Ale będzie dobrze, wyśpię się i będzie jutro git. Isty branding, ale czegoś mi tak brakowało, nie? Jakby na akademii mnie uczyli, że jak czujesz, że czegoś brakuje, to trzeba usiąść, popracować, popatrzeć, dokończyć. I ewidentnie To chyba teraz już jest pełny komplet. teraz tak. Jeszcze mam parę naklejek. Powtórz. Słuchaj, trzeba było to Nie, ja bardzo chętnie, nie jakby... Dancing! The last time it was interview on the Breslau, it was a different, different scenery. Yes. So welcome to Sahara, my friend. Yeah. So finally you can report something from the Sahara extreme. Yeah. But like you see, RBI Sport is very different. We make the Baja, we make the Breslau, we make the rock, but also here. So it's a lot of fun. So that's why we all love off-roading so much, because you can see the planet in these beautiful places which you cannot reach with your Volkswagen Golf. You can park here. Tu się nie parkuje! Tam nie wolno parkować! Tam nie wolno parkować! Guys, you can park there! Przyjechaliśmy na Duny, na Wydmy. Nie jest łatwo, my też się już zakopaliśmy, nie znamy w ogóle jak jeździć po Wydmach. A to już trochę wiemy, bo już przeszliśmy trochę na ląkach, wiemy gdzie jest twardo, gdzie jest miękko. Ale zobaczcie, nie tylko my mamy problem. Mamy tutaj lokalne ekipy, które też się zakopały. Tam jest helikopter. No i jadą zawodnicy. Walczymy. No i co, prawie się udało. Wisi całym tym. Za duży gard był chyba, wiesz? Tak, nie potrzebnie dostawaliśmy. A nie, może dobrze, że stanęliśmy, bo tam
tam niżej byłoby jeszcze gorzej. No i tak delikatnie wciśnij. Tak jest, delikatnie, nie? Dobra, idzie. No dawaj, delikatnie. Dawaj, dawaj, delikatnie. Jeszcze trochę. Dobra, stój. Dobrze, że gdzieś chociaż ty trafił łopatę. Bo byśmy tu zostali chyba do wieczora, albo i do jutra. Chociaż nie, no dużo jest lokalasów. Dużo jest lokalasów, oni tylko czekają, żeby pomóc. These guys here definitely not a part of our rally. This is a touristic group from France and they're just learning how to drive sand. So it can take them about 3 years to learn. O, chłopaki. Tutaj na Google Maps był bardzo zaznaczony 5-0 ocena. Aż 2 ludzi dało, a właściwie jeden, to będę ja. No to my mamy ten bar właśnie. Chcesz kupić kanapę? No. Salam alejkum. Salam alejkum, salam, brother.
Nawet na pustyni, gdy zabraknie Ci paliwa, Tunezyjczyk Ci go przywiezie na skuterze. No nie było tanio, bo zapłaciliśmy stóweczkę, ale przynajmniej możemy pojechać dalej. Generalnie tego dnia skończyło nam się paliwo, więc dobrze, że nas ten lokalny Tunezyjczyk poratował, bo najbliższa stacja, gdzie można było zatankować paliwo, była około 100 km od nas. Nie trafiliśmy akurat na punkcie serwisowym na Red Foxów, ale dałem kamerę letalce z Rescue Team, która nagrała na pit stopie naszą załogę. Niestety chciał, nie chciał, zniknął głos z kamery, nie wiadomo czemu, być może zapchało się to piaskiem, bo później po przedmuchaniu kompresorem wszystko wróciło do normy, także mamy wizję, ale nie mamy fonii. Niestety na tym punkcie nie było też naszego serwisu, ale akurat trafiliśmy na chłopaków od Wódkowskiego, którzy nie jechali i którzy pomogli naszej ekipie w serwisie. Na potęgę posępnego czerepu. Mam władzę. A szkoda, bo na pewno coś głupiego tam odwaliły. Zalegalizowali marihuanę? W żadnym wypadku. My po zatankowaniu, widząc, że nasz team jest dość daleko od nas, postanowiliśmy pojechać na kolejny punkt, który był oddalony, już teraz nie pamiętam, ale około 100 km od nas, z czego znaczna część trzeba było jechać terenem kamienistym wręcz. Pani, ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce.
cisnęli, mieli naprawdę zajebiste tempo, a my staraliśmy się dotrzeć do nich, żeby jeszcze ich spróbować złapać na trasie. Ale my musieliśmy jeszcze wrócić naszym autem na bazę, co zajęło nam kilka godzin, ponieważ byliśmy bardzo daleko od kampu. Fajny i długi dzień, kurde, 8. Od 8, 13 godzin. Właśnie dojechaliśmy, ostatni odcinek robiliśmy już sami z jakąś ciężarówką po ciemku, ostatnie 120 km. Zajebista przyjemność. Jakby złapały nas jakieś tam kolejne problemy, przegrzany silnik, który zaczął dużo palić. Dużo pali, skończyło nam się w sumie 3 razy paliwo, czy 2 razy paliwo. Więc atrakcji multum, ale chyba po to tu się przyjeżdża, bo każda chwila, każdy moment to jakaś nowa przygoda i po prostu nie wiem, no, brakuje mi teraz słów, bo jestem trochę zmęczony, niedożywiony, ale no po prostu mega zabawa, mega też challenge. I no mega jazda, i piaski, i szutry, i kamienie, i znowu piaski, wydmy, 3-4 rodzaje, różne piachy, różne wysokości, emocje, podjazdy, nie wiadomo dokąd zjazdy, za każdym razem przełamanie, no super, po prostu super, żadnego kilometra i żadnej godziny na tej trasie dzisiaj nie żałuję. Chłopaki nam fajnie pomogli postawić auto, bo jeszcze rozwaliliśmy krzyżaki i byśmy nie dojechali ostatniego etapu tego odcinka, więc była jeszcze wymiana krzyżaków, gdzie chyba dopiero około godziny 19:40 ruszyliśmy na ostatni odcinek już po zmierzchu i organizator do nas przyszedł, powiedział, że czy chcemy jechać, no bo już nie ma żadnego supportu na trasie i już nie ma rescue, więc jakbyśmy gdzieś utknęli na jakichś wydmach czy piachach, no to zostajemy do rana, więc się przygotowaliśmy, dobraliśmy sobie parę batonów, trochę więcej wody i stwierdziliśmy, jedziemy, no też będzie fajnie jakby co, no, wschód słońca na pustyni, ja tego jeszcze nie przeżyłem, ale na razie widzę nie przeżyję, bo dojechaliśmy. No grubo, ciężki dzisiaj dzień, kupę godzin. Pierwszy raz w życiu byłem na takich akcjach. No niesamowite wydmy, no dotknięcie piachu, ja do tej pory nie wierzę, że to auto tam wjeżdża, a w ogóle sobie nie wyobrażam, jak tam mają wjechać osobowe auta albo nie daj Boże ciężarówki. Kosmos. Kosmos, tyle piachu nie widziałem naraz nigdy w życiu. Piękne widoki. No mega, tak mi się podobało, że nie sądziłem, że tak się tym zajaram, bo ja byłem sceptycznie nastawiony do tego piasku, ale jest super. Wytrzęsło mnie strasznie, w karku dzisiaj mocno czuję. Może jakiś masaż sobie zamówić. No słaby wynik strasznie, brak paliwa,
jakieś tam przegrzania mieliśmy i słabo wynikiem, ale na koniec zrobiliśmy odcinek nocny, już wszyscy zjechali na bazę, a nam jeszcze starczyło czasu, żeby nie dostać kar. To ze słabym wynikiem, ale pocisnęliśmy w nocy ostatni odcinek 130 km i zmieściliśmy się w czasie, także kar nie dostaniemy, słaby wynik mamy, ale uważam, że nie wolno się poddawać, cisnąć do samego końca. Naprawiliśmy się i objechaliśmy wszystkie waypointy. Także powolutku do przodu, dużo nauki. Każdego dnia, w każdej chwili zbieramy doświadczenia. No i będzie tylko lepiej. To jeszcze raz? Jakaś hiena mnie na pustyni zaatakowała. Nie, no właśnie. Nogawki. Cały czas remonty. Jak jedno naprawisz, to drugie popsują. Jak naprawdę nerwosol tu się musi lać litrami. Nie? Młody. No. Ale Edek powiedział, że ten wyjazd zajebiście mu się podoba, bo policzy się z grupą foto i wyjdzie chyba na minusie grupa. Na razie jeszcze nic nie popsuliśmy. Nie, to